Cześć, z tej strony Paproch. Cześć, z tej strony Paproch, a oto kolejny odcinek recenzji Okiem Paprocha. Dzisiaj przed nami kolejne lotki firmy Bulls NL. I nie są to lotki zwyczajne, zarówno jeżeli chodzi o wygląd, kształt, jak i o grip. Jeżeli chodzi o kolor, to dominuje tutaj brąz. Ale czy z ich pomocą będziemy w stanie sięgnąć po złoto? Za chwilę się przekonamy. Przed nami Bulls Bronzo. Przyszedł czas, aby zajrzeć do opakowania lotek Bulls Bronzo. Jeśli chodzi o zawartość opakowania, to tutaj bez większych niespodzianek. 3 barele, 3 szafty oraz 3 piórka. Jedna rzecz, na którą należy zawsze zwrócić uwagę w lotkach firmy Bulls NL, jest opakowanie, które nie tylko służy jako początkowa stacja dla Waszych lotek, ale może być również opakowaniem, które zabierzecie ze sobą na darterski turniej. Zostawiając Was z tą interesującą sztuczką, pora przejść do tego, jak wygląda barel lotek Bulls Bronzo. Jak widzimy, poczynając już od aspektu wizualnego, budowa tych lotek jest niesamowicie interesująca. Mamy brąz połączony ze srebrnymi nacięciami w kształcie liścia albo strzały, zależy jak chcemy to interpretować, ale widzimy, że jeśli chodzi o aspekt wizualny, to mieliśmy tutaj dużo starań, aby te lotki wyróżniały się na tle innych. W kwestii budowy lotka dzieli się na dwie główne części. Mamy bardzo dobrze oddzielony przód oraz tył lotki. Buforem między nimi jest to nacięcie na samym jej środku. Na przodzie lotka się poszerza, aby do środka delikatnie zacząć się zwężać, co tworzy nam taką delikatną beczkę na początku lotki, a na tyle lotka się zwęża, poszerzając się na samym końcu, co tworzy nam wgłębienie, które będzie bardzo ważną częścią tej lotki. Także główny aspekt funkcjonalny tej lotki to podział na dwie części. Jeśli chodzi o budowę, zacznijmy od przodu. Przód, jeśli chodzi o chwytność, jest praktycznie gładki. Cały grip wynika z tych nacięć. Jeśli chodzi o te nacięcia, nie są one zbyt ostre, ale są dosyć szorstkie, co będzie pozwalało nam za każdym razem złapać lotkę i czuć, gdzie mamy ją w palcach. Jeśli uda nam się złapać lotkę za każdym razem tak samo, za każdym razem palce mieć na tych nacięciach, to znacznie będzie ułatwiało nam powtarzalność rzutów. Ale patrząc na budowę tej lotki, to nie przód był stworzony do tego, aby lotkę tam trzymać, tylko to wgłębienie na tyle. A jeśli chodzi o tył, musiałem pokusić się o bardzo mocne zbliżenie. Jak widzicie, na tyle, czego może nie było widać na samym początku, grip jest w kształcie tarki. Grip jest bardzo gęsto osadzony i jest bardzo szorstki, co w połączeniu z wgłębieniem na tyle, które funkcjonalnie powinno zmusić nas do trzymania tam lotki, sprawia, że Bulls Bronzo to interesujące rozwiązanie dla tych, którzy chcą się nauczyć trzymać lotkę z tyłu, a przy okazji potrzebują bardzo wyraźnego gripu. Także idąc za tym, co przed chwilą powiedziałem, Bulls Bronzo będzie miało dwa główne style trzymania. Pierwszy, który będzie wymagał od nas osadzenia 2 palców we wgłębieniu i jednego stabilizującego z przodu, oraz drugi, który będzie pozwalał nam trzymać lotkę z przodu i stabilizować sobie chwyt palcem przy grocie. Ewentualnie, jeżeli trzymamy lotkę 4 palcami, możemy osadzić 2 palce z tyłu, jeden na środku i jeden z przodu, który będzie nam tutaj wszystko stabilizował. Generalnie głównym rozwiązaniem jest trzymanie lotki z tyłu, gdzie ten grip jest szorstki i ten grip będzie nam utrzymywał palce w jednym miejscu. Jeżeli miałbym powiedzieć, czy jest to lotka dla amatorów, czy dla zawodników bardziej doświadczonych, mamy tutaj takie pół na pół. Z jednej strony mamy tył lotki, który będzie zmuszał nas do trzymania cały czas w tym samym miejscu, co będzie idealnym rozwiązaniem dla zawodników rozpoczynających swoją przygodę z dartem, a z drugiej strony budowa tej lotki wcale nie jest taka prosta, to poszerzenie wcale nie jest takie łatwe do opanowania, co sprawia, że będzie wymagało trochę pracy, aby tej lotki się dobrze nauczyć. Także jeśli chodzi o aspekt wizualny oraz budowę tej lotki, to chyba tyle. Czas przejść do sekcji rzutowej.
Lotki Bulls brązonowa składają się w 90% z wolframu. Są dostępne w dwóch wagach 22 oraz 24 gramy. Obie wersje mają długość 45 mm. Różnią się za to szerokością. W wersji 22-gramowej jest to 7,56 mm, dla wersji 24-gramowej jest to 8,1 mm. Szeroka gama produktów firmy Bulls NL jest dostępna w sklepie bestdarts.pl. Z kodem rabatowym PAPROCH6 otrzymacie 6% zniżki na cały asortyment. Przyszedł czas na ocenę końcową. Jak lotki Bulls Bronzo wypadają w starciu z okiem paprocha? Jeżeli chodzi o plusy, budowa lotki. Jasno wyznaczony przód oraz tył lotki sprawiają, że wiemy doskonale, gdzie powinniśmy ją chwycić. Na przodzie mamy jasno wyznaczone miejsce, w którym możemy ją złapać. Z tyłu również mamy zwężenie, które będzie prowadziło nas za rękę, kiedy będziemy chcieli złapać tam lotkę. Także ten jasny podział sprawia, że zarówno dla zawodników trzymających lotkę z przodu, jak i dla graczy trzymających lotkę z tyłu, te lotki będą bardzo, bardzo dobre. Drugim plusem jest aspekt wizualny. Ładny brązowy kolor przecinany srebrnymi nacięciami w kształcie albo liścia, albo strzały, co do tego jeszcze nie mogłem się zdecydować, będzie wyróżniał tę lotkę na tle innych. Nie jest to standardowe połączenie kolorystyczne, także może służyć do tego, abyśmy przy tarczy wyróżnili się również pod kątem wyglądu. I ostatni aspekt jest to coś, co może być zarówno plusem, jak i minusem, czyli bardzo duże zróżnicowanie między wyglądem przodu i tyłu lotki. Przód, który jest całkowitą beczką, oraz tył, który jest całkowicie wklęsły, mogą z jednej strony być bardzo fajnym wyznacznikiem tego, gdzie trzymać lotkę oraz jak ją trzymać, a z drugiej strony, jeżeli ktoś chciałby złapać lotkę na środku, to jest to całkowity dysonans między jedną częścią lotki a drugą. Także tutaj jest to kwestia bardzo indywidualna. Dla jednego może być plusem, a dla drugiego może być minusem. Dziękuję serdecznie Let's Play Darts Polska oraz firmie Bulls NL za udostępnienie mi sprzętu do recenzji. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję serdecznie za oglądanie, dziękuję serdecznie za zostanie do końca. Razem z Państwem był Tomasz Pijanowski, Paproch Darts.